Gwałty, grabieże i masowe egzekucje. Taką rzeczywistość przyniosły mieszkańcom Górnego Śląska pierwsze miesiące 1945 roku. Wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej zakończył się niemiecki rozdział w historii regionu, lecz dla wielu cywilów nie oznaczało to żadnego wyzwolenia. Przeciwnie, nadeszły dni grozy, chaosu i szaleńczego odwetu. Sowieckie wyzwolenie szybko odsłoniło swoje brutalne oblicze, a dramat ludności cywilnej przybrał skalę, którą najczęściej określa się mianem tragedii górnośląskiej. Jak wyglądał przebieg tych dramatycznych wydarzeń? Zapraszamy na kolejny film. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Kuba Szafrański. Partnerami odcinka są Miasto Gliwice oraz Muzeum w Gliwicach. Przed wybuchem II wojny światowej Gliwice stanowiły jedno z najważniejszych miast przemysłowych Górnego Śląska, a zarazem obszar o szczególnym znaczeniu politycznym i narodowościowym. Miasto po podziale regionu w wyniku plebiscytu i powstań śląskich pozostało w granicach Niemiec. Bliskość granicy z Polską nadawała Gliwicom strategiczny charakter. Były one zarówno zapleczem gospodarczym, jak i miejscem intensywnej działalności propagandowej. Rozwój miasta charakteryzował się dużą dynamiką. Powstawały tutaj liczne zakłady, kopalnie oraz przedsiębiorstwa, nierzadko związane z rozwojem nowoczesnych technologii. Szczególną rolę odgrywała m.in. radiostacja gliwicka, która była jednym z najnowocześniejszych tego typu budynków w całej Europie. Miasto wciąż pozostawało areną napięć na gruncie narodowościowym. Obok Niemców żyła tu jeszcze pewna grupa Polaków oraz Ślązacy, których zmuszono do funkcjonowania pomiędzy dwoma kręgami kulturowymi. Władze niemieckie prowadziły intensywną politykę germanizacyjną, ograniczając działalność polskich organizacji oraz instytucji. Życie codzienne mieszkańców naznaczone było z jednej strony rozwojem gospodarczym, a z drugiej rosnącą presją ideologiczną, która uległa nasileniu wraz z dojściem do władzy Adolfa Hitlera. W drugiej połowie lat 30. XX wieku Gliwice stały się centrum przygotowań do konfliktu zbrojnego. Świadczyła o tym nie tylko wszechobecna propaganda, ale również duża liczba stacjonujących wojsk. Zwieńczeniem tego stanu była słynna prowokacja, za sprawą której chciano pokazać, że to Polska szuka konfliktu i to Polska atakuje III Rzeszę. Już od pierwszych dni konfliktu miasto podporządkowano gospodarce wojennej. Zakłady przemysłowe przestawiono na produkcję zbrojeniową, a dotychczasową infrastrukturę wykorzystywano na potrzeby armii. Rozbudowywano również system transportowy, co umożliwiało sprawne przemieszczanie surowców, sprzętu oraz wojsk. Rosnące zapotrzebowanie na siłę roboczą spowodowało, że do Gliwic deportowano wielu pracowników przymusowych pochodzących z Francji, Polski oraz terenów Związku Sowieckiego. Warunki, w których przetrzymywano tych ludzi, urągały ludzkiej godności. Panowała tam surowa dyscyplina i wiecznie brakowało jedzenia. W trakcie wojny wzrosło zapotrzebowanie na siłę roboczą. W Gliwicach przy dużych zakładach przemysłowych i jednostce wojskowej utworzono 4 filie obozu koncentracyjnego Auschwitz, które pełniły funkcję obozów pracy przymusowej. Więźniowie trafiali do nich z różnych części Europy. Każdy z obozów miał własnego komendanta. Szczególnym okrucieństwem zasłynęli Otto Moll, komendant pierwszej części kompleksu przy ulicy Przewozowej, oraz Otto Lecz, stojący na czele 4. części obozu przy ulicy Sowińskiego. W miarę przedłużania się konfliktu sytuacja w mieście stawała się coraz trudniejsza. Jakkolwiek Gliwice nie ucierpiały w takim stopniu jak inne niemieckie ośrodki przemysłowe, tak mieszkańcom coraz bardziej doskwierała wszechogarniająca propaganda, przymusowy werbunek do wojska oraz niedobory żywności. Jeszcze w styczniu 1945 roku zapewniano niemieckich mieszkańców, że trudna sytuacja na froncie stanowi jedynie etap przejściowy. Równolegle jednak Gliwice były opuszczane przez przedstawicieli administracji oraz członków NSDAP. Bardziej roztropni starali się pozbywać przedmiotów świadczących o ich związkach z reżimem. Na próżno jednak. W oczach Sowietów każdy mieszkaniec Górnego Śląska uchodził za Giermańca, a więc wroga, którego należało zniszczyć.
Pierwsze oddziały sowieckie pojawiły się na rogatkach miasta już 22 stycznia 1945 roku. Przerażeni mieszkańcy szukali schronienia przede wszystkim w piwnicach swoich domów, a tymczasem nieliczne oddziały niemieckie, nierzadko wyposażone w broń pamiętającą I wojnę światową, podjęły rozpaczliwą próbę przeciwstawienia się potędze sowieckiej. Nie wszyscy byli w stanie znieść grozę nadciągających wydarzeń. Szacuje się, że ponad 100 osób popełniło samobójstwo na wieść o pojawieniu się Sowietów. Właściwe uderzenie nastąpiło o świcie 23 stycznia. Natarcie piechoty poprzedziło bombardowanie dworca oraz infrastruktury kolejowej. W mieście wybuchły zacięte walki uliczne, w których przewagę szybko zdobyli Sowieci, dokonując przy tym krwawych represji wobec najbardziej zaciekle broniących się oddziałów. Starcia trwały blisko 2 dni. Wieczorem 24 stycznia całe Gliwice znalazły się w rękach Sowietów, którzy natychmiast przystąpili do narzucania nowego, brutalnego porządku. Towarzyszył mu początkowo chaos. Sowieci działali bez żadnej kontroli, dopuszczając się samowoli na niespotykaną skalę. Dopiero 4 lutego 1945 roku formalną władzę przejęła Komendantura Wojenna Armii Czerwonej. Nie przyniosło to zasadniczej poprawy, choć stwarzało przynajmniej iluzję możliwości kontaktu z bardziej zdyscyplinowanymi przedstawicielami nowej administracji. Równolegle z Sowietami władzę nad miastem pełnili przedstawiciele tzw. komitetów antyfaszystowskich. Byli to przeważnie Niemcy, którzy pojawili się na tych terenach wraz z Armią Czerwoną. W marcu 1945 roku władzę nad miastem oficjalnie przekazano stronie polskiej, jednakże dopóki stacjonowały tutaj oddziały Armii Czerwonej, to właśnie one pełniły faktyczną władzę nad miastem. Partnerem kanału Okupowana Polska jest sklep militaria.pl. Przez miasto przetoczyła się fala mordów i brutalnych represji. Mieszkańcy Górnego Śląska, niezależnie od pochodzenia narodowościowego, byli przez żołnierzy Armii Czerwonej traktowani jako giermańcy, wrogowie, których należało bezwzględnie eliminować. Każdy cywil był traktowany wrogo, nie mówiąc już o mężczyznach zdolnych do noszenia broni. Niekiedy można było ocalić życie poprzez przekazanie zegarka lub jakiegokolwiek innego wartościowego przedmiotu, jednakże Sowieci bardzo często nie respektowali warunków transakcji i otrzymawszy upragniony przedmiot, skazywali jego dotychczasowego właściciela na karę śmierci. Od samego początku czerwonoarmiści wzbudzali trwogę zarówno swoim wyglądem, jak i zachowaniem, jak zapamiętał Wolfgang Bittner. Gdy Armia Czerwona zajęła miasto i zrobiło się znowu ciszej, żołnierze wtargnęli do naszego domu i zabrali wszystko, co im się spodobało. Wygląd mieli azjatycki, pistolety maszynowe z okrągłymi bębenkami i dziwnie przełamanymi lufami. Jeden z żołnierzy miał na swoim mundurze futro z norek, inny miał na całej ręce pełno zegarków, zegarek koło zegarka. Wydało mi się to śmieszne. Na podłodze leżały rzeczy, ubrania oraz zawartość szaf i szuflad. Nasze pianino roztrzaskali na podwórzu, próbując spuścić je na linię przez okno. Szaleli straszliwie, stale prześladowali kobiety, załatwiali swoje potrzeby do garnków, włosy myli w muszli klozetowej. Tak żyliśmy, w ciągłym strachu. Jako pierwsze w spirale przemocy zostały wciągnięte dzielnice Szobiszowice, Żerniki oraz Zatorze. W krótkim czasie represje objęły kolejne części miasta. W chaosie i przemocy, jakie towarzyszyły wkroczeniu Armii Czerwonej, cierpieli nie tylko mieszkańcy niemieckiego pochodzenia, ale również Francuzi, Ukraińcy, a także Polacy, którzy trafili do Gliwic jako robotnicy przymusowi. Masowe mordy prowadzono m.in. przy ulicy Olchowej, gdzie zamordowano 32 mężczyzn oraz na dzisiejszym placu imienia Piłsudskiego. Szacuje się, że w samym styczniu 1945 roku zamordowano 817 osób, jednakże istnieją szacunki mówiące nawet o 1500 ofiar. Niestety dokładne wskazanie liczby zamordowanych w pierwszych tygodniach 1945 roku jest trudne ze względu na panujący wtedy chaos i brak dokumentacji. Jedną z egzekucji cudem przeżył blisko 60-letni Franz Pyche, który pozostawił poruszającą relację. Staliśmy w 2 rzędach, zwróceni twarzami do ściany. Krótko potem żołnierze, młodzi, niscy chłopcy o mongolskich rysach twarzy, głośno krzycząc, otworzyli ogień z pistoletów maszynowych. W ciągu kilku sekund wszyscy leżeli na ziemi. Ja zostałem trafiony w głowę. Miałem przestrzeloną szyję i draśnięcia na skroniach, potem słyszałem już tylko pojedyncze strzały. Jeden z ostatnich trafił mnie w podeszwę buta, w lewą nogę. Nie poruszałem się, więc zapewne uznano mnie za martwego.
Na porządku dziennym były rewizje domów oraz piwnic. Każdej takiej wizycie towarzyszył nieodłączny motyw, czyli grabież. Niezależnie od tego, co było jej przedmiotem. Mogły to być zegarki, pieniądze, żywność. W tej skomplikowanej sytuacji szczególnie zagrożone były kobiety, które pozostawały bezbronne na przemoc czerwonoarmistów. Nieodłącznym, a przy tym najbardziej dramatycznym przejawem obecności Sowietów na podbitych terenach były nagminne i niemożliwe do pohamowania gwałty na kobietach. Świadkowie i historycy są zgodni co do tego, że dla żołnierzy nie miało znaczenia ani pochodzenie, ani wiek ofiary przemocy seksualnej. Brutalnie wykorzystywano zarówno dziewczynki, jak i kobiety w zaawansowanym wieku. Czerwonoarmiści nie mieli również poszanowania dla sióstr zakonnych. W pewnym momencie odważono się na interwencję u sowieckich władz. Jedna z gliwiczanek relacjonowała tę kwestię następująco. Jak robiliśmy wykopy, to przy pracy rozmawiałyśmy ze sobą. Kobiety skarżyły się, że są zaczepiane przez Sowietów i narażone na gwałty. Jedna z nas znała dobrze rosyjski i poszła wraz z delegacją mieszkanek miasta do sowieckiego komendanta. Gdy kobiety żaliły się, on odpowiedział im, że u nich w Sowietach panuje wolna miłość. Pozostałe relacje są dużo bardziej wstrząsające. Wyłania się z nich obraz nie tyle wojennego pogorzeliska, co wszystkich kręgów piekielnych Dantego. Kobiety były wykorzystywane nierzadko przez kilku, a nawet kilkunastu żołdaków, co bardzo często kończyło się dla nich śmiercią. W zasadzie każdą noc pierwszych miesięcy 1945 roku przerywały wrzaski kobiet, które nadaremno wzywały pomocy. Skala zniszczeń i przemocy była ogromna i dotykała nie tylko ludności cywilnej, ale również samej tkanki miejskiej. Choć Gliwice nie zostały poważnie zniszczone w wyniku bezpośrednich działań frontowych, to w kolejnych tygodniach miasto ulegało systematycznej degradacji i grabieży ze strony sowieckich wyzwolicieli. W wyniku działań czerwonoarmistów zniszczeniu uległo 30% zabudowy mieszkaniowej, 40% zabudowy przemysłowej i 50% budynków związanych z użytecznością publiczną. W wyniku II wojny światowej, a w zasadzie tylko obecności Sowietów, zniszczeniu uległ zatem nie tylko potencjał infrastrukturalny miasta i gospodarczy Gliwic, ale również jej społeczny charakter, co odcisnęło olbrzymie piętno na krajobrazie miasta. Podczas sowieckiej obecności w mieście znacząco ucierpiała również gliwicka Starówka, którą na szczęście udało się w późniejszych latach częściowo odbudować i przywrócić do dawnego charakteru. Warto przy tym podkreślić, że zniszczenia te miały charakter intencjonalny. Najczęściej było to niszczenie dla samego niszczenia i nierzadko wynikało z głupoty czerwonoarmistów, którzy potrafili się upić, wzniecić ogień i tym samym spalić budynki, w których się znajdowali. W obliczu braku funkcjonującej w mieście straży pożarnej żywioł był po prostu bezlitosny. Mimo tego, że na mocy postanowień konferencji jałtańskiej tereny Górnego Śląska miały przypaść Polsce, Sowieci traktowali je jako swoiste reparacje, rabując dosłownie wszystko, co stanowiło dla nich jakąkolwiek wartość. W pierwszej kolejności wywożono całą, nierzadko bogatą i zaawansowaną aparaturę przemysłową. Dużo wagi przyłożono do demontażu maszyn walcowni rur w Gliwicach, w której za sprawą nowoczesnej aparatury wytwarzano 36 000 ton rur stalowych rocznie. Ofiarą grabieży padały ławki, stoły, krzesła, fragmenty instalacji, a nawet sedesy i gniazdka elektryczne. Ponadto na zajęte tereny docierali sowieccy historycy sztuki, którzy uważnie przeglądali zasoby miejskie i prywatne, by następnie zająć je i wysłać na tereny Związku Sowieckiego. Jakkolwiek mienie nieruchome przypadło później Polakom, to na próżno było w nim szukać jakichkolwiek elementów umożliwiających uruchomienie przedsiębiorstw i zakładów. W zamian za to tysiące wyładowanych po brzegi wagonów trafiało do Moskwy, Petersburga i do najdalszych zakątków Związku Sowieckiego. Sowieci wywozili nie tylko sprzęt, ale również ludzi. Niemcy, którzy pozostali na terenie Górnego Śląska, byli kierowani najpierw do obozów, później na stacje kolejowe, a następnie wysyłani nierzadko tysiące kilometrów na wschód. By znaleźć się za Uralem, wystarczył czasami donos o tym, że ktoś współpracował bądź sympatyzował z poprzednią hitlerowską władzą. Ludzie nie wiedzieli, co przyniesie kolejny dzień i żyli w ciągłej niepewności. Choć Polacy przejęli władzę w Gliwicach już w marcu 1945 roku, to w praktyce aż do maja, a więc do oficjalnego zakończenia wojny, musieli mierzyć się z nieustającą brutalnością oraz wszechobecną dominacją Sowietów. Problem był poważny.
Ignorując powojenne ustalenia, Sowieci traktowali ziemie przyznane Polsce jak własny folwark. O bezsilności polskich władz najlepiej świadczy fakt, że zastępca prezydenta miasta, Tadeusz Gruszczyński, został 10 maja 1945 roku zamordowany przez żołnierzy Armii Czerwonej, gdy próbował interweniować w obronie jednej z polskich rodzin. Odpowiedzialność za ten mord błyskawicznie zrzucono na nieznanych sprawców. Euforia związana z zakończeniem wojny nie objęła w pełni mieszkańców Gliwic. Miasto zmuszone było bowiem gościć świętujących żołnierzy Armii Czerwonej, którzy, jak łatwo się domyślić, uczynili z tej okazji pretekst do kolejnych libacji, aktów przemocy oraz gwałtów. Ponadto pijani żołnierze strzelali na oślep z broni palnej. Pewnego dnia trafili w skład amunicji, który eksplodował, zabijając kilku z nich. Nie mniejszym utrapieniem dla Gliwiczan byli powracający z zachodu wojskowi, którzy przebywając w Gliwicach na rekonwalescencji dopuszczali się oczywiście kolejnych gwałtów i kolejnych zbrodni. II wojna światowa przyniosła radykalne zmiany w strukturze ludnościowej miasta, a szerzej całego Śląska. O ile w 1939 roku Gliwice zamieszkiwało około 117 000 osób, o tyle na początku 1945 roku liczba ta zmniejszyła się niemal o połowę. Bardzo szybko przystąpiono jednak do osiedlania na Śląsku repatriantów, głównie z okolic Lwowa, Tarnopola i Stanisławowa, które znalazły się w granicach Ukrainy. Do końca 1945 roku w mieście osiedliło się blisko 35 000 Polaków, do których dołączyło około 15 000 osób o nieustalonej tożsamości. Miało to swoje dobre strony. Po pierwsze, Gliwice pod względem liczby ludności bardzo szybko wróciły do stanu sprzed wybuchu II wojny światowej. Po drugie, zostały zasilone potężną kadrą akademicką, wywodzącą się czy to z Uniwersytetu imienia Jana Kazimierza, czy też z Politechniki Lwowskiej. Tym samym Gliwice po 1945 roku stały się jednym z najprężniej działających ośrodków akademickich na terenie tzw. ziem odzyskanych. Równolegle z napływem nowych mieszkańców polskie władze podejmowały intensywne działania mające na celu usunięcie niemieckich śladów z przestrzeni miasta. Nie było to jednak łatwe zadanie. Przed wybuchem wojny Gliwice miały bowiem wyraźnie niemiecki charakter. Podobnie wyglądała sytuacja w najbliższej okolicy. Bojków, czyli dawny Schönwald oraz Wilcze Gardło, osiedle wzniesione z myślą o członkach Sturmabteilung, wprost przypominały o nazistowskiej przeszłości tych ziem. Tym samym pod młot szły wszelkiego rodzaju tablice, pomniki, a nawet cmentarze. Przystąpiono również do polonizacji ulic i placów. Niektóre zmieniały swoje nazwy samoistnie. Wraz z otwieraniem się kolejnych zakładów i lokali zawieszano nowe szyldy, tym razem w języku polskim. Już wiosną 1945 roku przystąpiono do uruchamiania polskich szkół. Dzięki napływowi ludności z Lwowa miasto dysponowało wprawdzie wykwalifikowaną kadrą oświatową, jednak nie brakowało poważnych trudności organizacyjnych. Brakowało ławek, stołów i krzeseł, które w dużej mierze zostały zniszczone lub zarekwirowane przez Sowietów. Mimo tych niesprzyjających warunków udało się uruchomić rok szkolny w trybie eksternistycznym i zakończyć go w lipcu 1945 roku. Od września naukę prowadzono już w standardowym trybie. Życie wracało na normalne, choć zarazem tak inne niż dotychczas tory. Jedni tęsknili za bliskimi, inni rzewnie wspominali Lwów i jego okolice. Jeszcze inni wykorzystywali warunki, jakie dawała im nowa, komunistyczna władza. Życie biegło dalej, bo zawsze, niezależnie od zawieruchy, jaka nas spotyka, zaczyna biec dalej. Jednak historia, jak często bywa, nie przestaje przypominać o swojej powtarzalności. W różnych częściach świata ponownie pojawiają się konflikty, kryzysy i napięcia polityczne, które pokazują, że pokój nie jest stanem danym raz na zawsze, lecz procesem wymagającym ciągłej troski i odpowiedzialności. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Patronami kanału są Małgosia Drązikowska, Krzysztof Szczygieł, Kuba Szafrański, Hubert Kędziorek, Adrian Giersz, Tomasz Sadurski, Katarzyna Rusnak, Krystian Dziarek, Radosław Kuśmierz, Damian Stasik, Damian Dziedzic, Julie Clark, Łukasz Papież, Urszula Babiuch, Paweł Łabno, Ewa Ogrodnik, Marcin Hatys, Kamil Kubów, Dariusz Stelmaczonek, Adrian Flor, Paweł Smoliński, Piotr Kośmider i Hubert Walas.